Dzisiaj Wielki Piątek, no i dalej trwają obostrzenia. No teraz idę po mazurek zamówiony, także chciałabym, chociaż będę samotnie święta spędzać, chciałabym, żeby jednak miały charakter świąteczny. Park pozostaje zamknięty. Taśma, o, widać tą taśmę. Długo nic nie nagrywałam, to znaczy nagrywać to ja nagrywałam, ale nie pokazywałam Państwu. No i tutaj kontynuujemy serię Kraków w czasie zarazy, czy może święta w czasie zarazy, tak to może lepiej nazwać. No i widzimy tutaj park dalej zamknięty. Teraz w ogóle ruch jest mały, bo sklepy też już są pozamykane, no i większość ludzi już nie chodzi do pracy. Jest Wielka Sobota, także już większość ludzi ma wolne, więc nie ma tego ruchu związanego z tym, że ludzie jeżdżą do pracy. Także naprawdę miasto wygląda jak wymarłe. Kościoły są otwarte i jest tam grób pański przygotowany w każdym kościele zgodnie z tradycją, także groby można nawiedzać. Tutaj nie ma żadnych zmian w tej kwestii. Natomiast z planty z jakichś przyczyn tutaj taśma została zerwana, no więc ja w tej chwili, uwaga, dopuszczam się wykroczenia, tak, bo weszłam już na teren plant, gdzie teoretycznie wejść mi nie wolno, zrobiłam metr, także tutaj popełniłam wykroczenie, no ale mam nadzieję, że nikt ze mnie nie będzie ściągać mandatu ex post. No to na razie wracam już. O, jest to do tego stopnia głupio zrobione, głupio są te planty zagrodzone, że żeby podejść do pobliskiego kościoła Świętej Anny, gdzie wolno wejść, trzeba zrobić drogę naokoło. Trzeba zawrócić, nie można tego krótkiego odcinku przejść przez planty. Także nawet w święta człowiek się trochę irytuje. Ja w ogóle mam taką swoją spiskową teorię, że te zakazy są dlatego wprowadzone, żeby po prostu można było więcej ściągnąć od ludzi mandatów, no i te mandaty wtedy przekazać na potrzebę, nawet na potrzebę walki z koronawirusem, to już też, ale w każdym razie jest to sytuacja taka trochę dziwna. Ktoś zadbał o świąteczną taką dekorację, ale jest oczywiście zamknięte. Tutaj tak. Tutaj. No i tu kawiarnie, oczywiście wszystko pozamykane. Tutaj kościółek Świętego Wojciecha, ten mały. Robiłam rynek poprzednio, był pusty, ale taki pusty to jeszcze nie widziałam. Plac Mariacki, tu się dwa kościoły znajdują. Kościół Mariacki wszystkim dobrze znany, choćby z pocztówek, ale tu takie nietypowe ujęcie. I drugi kościół to Świętej Barbary. O, tutaj jesteśmy na ulicy Grodzkiej. Jaka ciekawa dekoracja jednego sklepu, to chyba świąteczna, bo tutaj głowa barana. Dość może to takie przewrotne. Ale ciekawe, intrygujące. Natomiast widzimy, że ludzi jest dosyć mało. Znowu jest tak mało ludzi. Trochę może więcej niż tam na rynku.
ale też niezbyt dużo. A tu kościół Dominikanów na ulicy Stolarskiej. No i też pusto. Pusta ulica. Pamiętam, że jako dziewczynka zawsze w Wielką Sobotę chodziliśmy z rodziną całą nawiedzać groby. Natomiast teraz niektóre kościoły mają groby, natomiast inne nie. Inne zrezygnowały w trosce o wiernych i samych siebie, jak ja się dowiedziałam w jednym z kościołów. Natomiast jeszcze są kościoły, gdzie są groby urządzone. Trudno powiedzieć, jaka jest granica między ryzykowaniem i kuszeniem Pana Boga, a brakiem wiary w opatrzność. Więc tutaj ta granica może być płynna i ja jej nie potrafię ustalić. A tutaj jest kościół ewangelicko-augsburski. No i też nieczynny. Nie wiem, pewnie w Wielki Piątek może było nabożeństwo, ale nie wiem. No tak, nieczynny do odwołania. Tutaj zapraszają do prowadzenia nabożeństw domowych na Facebooku. Także jest zamknięty kościół. Kościół Świętego Idziego i Krzyż Katyński. No i wczoraj były wieńce składane, no to jeszcze je widzimy, jeszcze są świeże. Kościół Bernardynów. To jest figura świętego Szymona z Lipnicy, natomiast kościół Bernardynów, tutaj jest sanktuarium świętego Szymona z Lipnicy. Do tej pory mówiliśmy o świątyniach chrześcijańskich, natomiast tu jest przykład kultu pogańskiego. To jest posąg Światowida i składane są tutaj na drzewie, składane są najwyraźniej ofiary. Zabawki, jakiś oscypek ze związany takim plakietem astrologowym. Przed chwilą, nie wiem czy to było dobrze słychać, ale było nawoływanie do pozostania w domu. No to trzeba wrócić do tego domu. No tak, w końcu wróciłam do domu i chciałam Państwu teraz złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowych świąt. Przede wszystkim zdrowych, pogodnych. W tych trudnych czasach nie wypada może życzyć świąt wesołych, ale może akurat dla niektórych może akurat też będą wesołe. Także wszystkiego najlepszego z okazji świąt wielkanocnych.